nagrania tego filmiku przymierzam się już pół roku. Naprawdę, już wszyscy zdążyli mnie wyprzedzić, bo myślałam, że ten tag już jest przestarzały. Ale co chwilę widzę, że jakiś nowy youtuber wrzuca na YouTube w dalszym ciągu te 50 faktów, więc postanowiłam, że ja też wrzucę deal with it. Ale z drugiej strony może to być dobra okazja, żeby się lepiej poznać, więc jeżeli jesteście zainteresowani, to zapraszam. Unu. Od urodzenia jestem anemiczką, ale praktycznie w ogóle nie choruję. Przeziębienie trafia mi się raz na rok i to już jak mnie trafia, to tak, że nie mogę dosłownie ruszyć ręką ani nogą, ale na szczęście to mija po jednym dniu i znowu jestem zdrowa i no. Mam wysoko rozwinięty instynkt samozachowawczy. O tym będę mówić jeszcze później. Panicznie boję się oddawać krew i badań krwi. Niestety. To jest tylko mała igła, ja wiem, ale i tak to jest fobia jakaś po prostu. Oh my god! Może się to Wam wydawać dziwne, ale uwielbiam myć naczynia. Generalnie lubię zajęcia, gdzie widzę efekt swojej pracy, po prostu. Nie lubię babskich pierdół. Nawet nie wiem, ile kasy zaoszczędziłam dzięki unikaniu jakichś torebek, kosmetyków i wszystkiego, co dzisiaj przeciętna kobieta musi mieć. Mam tendencję do zakochiwania się w swoich idolach. Jak byłam młodsza, kochałam się w Danielu Radcliffe'ie, później był etap Tokyo Hotel, wczoraj to był Luke Friend, a ciekawe co będzie znowu za tydzień. Nic na to nie poradzę. Po prostu bardzo łatwo jest wywrzeć na mnie wrażenie. Jestem bardzo wytrwała, kiedy się już do czegoś przywiążę. Zobaczcie, ile lat jestem już na YouTubie. Pomimo, że rzadko nagrywam, to ciągle tu jestem. I może wielu z Was uzna mnie za wariatkę, ale mój świat w Minecrafcie tworzę już 5 lat tak samo. Pomimo, że ta gra już dawno wyszła z mody. Jestem leworęczna. Moje ulubione kolory to fioletowy i szary, niekiedy z domieszką koloru zielonego. Właśnie w takich kolorach jest całe moje mieszkanie. Jestem spod znaku raka. Kiedyś udało mi się ustalić, że mam kazachstańsko-ukraińskie korzenie, ale szczerze Wam powiem, nie wiem, czy to jest poparte faktami. Generalnie jak większość Polaków mam całą rodzinę rozsianą po całym świecie. Trochę w Anglii, trochę w Szwecji, trochę w Czechach, trochę w Australii, trochę w Niemczech. Nigdy nie byłam za granicą dalej niż w Niemczech i mam nadzieję zmienić to w tym nadchodzącym roku. Nigdy nie byłam w żadnym kraju anglojęzycznym, pomimo że władam językiem angielskim. Za to miałam już kontaktów dużo z native'ami, z Anglikami, z Irlandczykami, z ludźmi z różnych stron świata, tak? Od 2012 moja wada wzroku w ogóle się nie pogarsza. W jednym oku mam minus 7 dioptrii, a w drugim mam minus 6,5, nie wiem dokładnie w którym, ale właśnie ostatnio jak byłam badać oczy, to się okazało, że od 2012 moja wada w ogóle się nie zmieniła. Jedyne co zmieniłam to oprawki. Moje ulubione smaki to miętowy, czekoladowy i bananowy. Mój ulubiony owoc to banan. Moje ulubione zapachy to bez albo konwalia. Bardzo interesuję się astrofizyką. Od zawsze. W młodości uwielbiałam biologię i chemię i właśnie gdybym się miała zdecydować na coś innego poza angielskim, to poszłabym właśnie na biochem. Jestem introwertyczką ze skłonnościami do outrowertyzmu, dlatego właśnie robię filmiki na YouTubie z wywnętrzaniem mojego wnętrza. Haha. Jestem uczulona na komary. Jak mnie na przykład komar użre, to tak jakby mnie osa urządziła, robi mi się taki gigantyczny czerwony bąbel. Bardzo się cieszę, że mieszkam na 5. piętrze, bo tutaj już komary nie sięgają. Uwielbiam wszelkiego rodzaju zmiany w rzeczywistości, czyli na przykład lubię jak coś jest slow motion. Lubię się przyglądać temu zjawisku albo kiedy coś do tyłu jest. Dlatego właśnie takich dziwnych filmów często szukam na YouTubie. Sama często na Vegasie odwracam swoje filmiki, żeby popatrzeć jak to wszystko się dzieje do tyłu. Lubię eksperymentować właśnie z takimi efektami, dlatego robię większość moich filmików i na przykład tutaj Daily Tarts możecie zobaczyć. Mam bardzo wybiórczą pamięć. Często gęsto jest tak, że nie potrafię sobie przypomnieć co robiłam dzień wcześniej, ale za to mogę Wam powiedzieć dokładnie co robiłam 15 lat temu o godzinie 12:13, gdzie wtedy byłam i co się wokół mnie wtedy działo. Potrafię zapamiętać na przykład kolor pościeli, w której leżałam wtedy, albo jakie plakaty na ścianach wisiały. Kiedy chodzę nagminnie, nadziewam się na wszelkiego rodzaju kanty. No i niestety moje kanciaste mieszkanie nie bardzo mi w tym pomaga. Rozwaliłam sobie kolanko, bo tutaj jest tak wszystko kanciaste, widzicie tu. Jestem bardzo ugodową osobą i staram się omijać problemy w każdy możliwy sposób. Staram się unikać kłótni, nawet jeżeli to oznacza odcięcie się od wielu osób. Mam potworny lęk wysokości, nawet jak wychodzę na nasz balkon, to boję się zbliżać do niego na 10 cm co najmniej, bo mam wrażenie, że jak tylko podejdę, to jakaś magiczna siła mnie wypchnie z tego balkonu w dół. Mam wrażenie, że cały budynek się razem ze mną przechyla, żebym tylko spadła z tego balkonu. Cieszę się, że nie studiuję już w Łodzi.
na nowym Uniwersytecie Filologicznym, bo wszystko tam jest ze szkła, łącznie z podłogami. Po prostu jak ostatnio tam byłam, to musiałam się wręcz trzymać poręczy, bo jak spojrzało się pod swoje własne nogi, to się widziało 3 piętra w dół. Okropne. Szklane podłogi, szklane schody. Nie, w życiu nie chcę, dziękuję. Do każdej mojej ulubionej piosenki lubię sobie tworzyć teledysk w głowie. Wyobrażam sobie, jakby to było, gdybym na przykład wzięła jakąś ekipę i właśnie stworzyła własny teledysk do tej piosenki. Ojej. Często bywa też tak, że udaje, że jakaś piosenka została właśnie przeze mnie nagrana, albo że ja jestem gwiazdą wielką, która śpiewa to na scenie. Uwielbiam dzieci, a jednocześnie ich nie cierpię. Piszę sobie mnóstwo opowiadań, tylko zazwyczaj nigdzie ich nie publikuję. Zawsze staram się robić wszystko wbrew temu, co normalnie jest przyjęte i zazwyczaj dobrze na tym wychodzę i wszystkim radzę tak samo działać. Jestem gadżeciarą. Lubię mieć najnowsze sprzęty, lubię mieć dużo sprzętu u siebie w domu, korzystać z najnowszej technologii, ułatwiać sobie życie na wszelkie możliwe sposoby. Uwielbiam nasze konsole, uwielbiam grać w różne gry, uwielbiam... Jakbym kiedyś w przyszłości miała własny dom, to chciałabym sobie zrobić właśnie super wypasioną, najnowocześniejszą kuchnię ze wszystkimi bajerami. Jestem żywym przykładem na to, że wyzbycie się wszystkich emocji powoduje stabilizację w życiu. Tak jak w filmie Lucy. Uczucia przeszkadzają po prostu w funkcjonowaniu. Póki nie odczuwam i odpycham od siebie wszelkie uczucia, działam. A propos wcześniejszej informacji o instynkcie samozachowawczym. Nigdy w życiu nie chciałam popełnić samobójstwa. Nigdy mi nawet to do głowy nie przeszło, wręcz ciarki mnie przechodzą na myśl o popełnieniu samobójstwa. Życie naprawdę wiele razy mnie zaskoczyło, kiedy już myślałam, że nie ma po co żyć. Dlatego uważam, że samobójstwo to najgorsza z możliwych głupot. Uwielbiam oglądać filmiki na YouTubie po 50 000 razy, żeby sobie je dobrze przyswoić, a nie dlatego, że ich nie rozumiem. Jak byłam młodsza, to dostałam razem z proszkiem Wizy jakąś płytę ze Shrekiem całym do słuchania po niemiecku. Tyle razy przesłuchiwałam tą płytę, że teraz już znam niemiecką wersję Shreka na pamięć. Ło, ile się słów nauczyłam wtedy dzięki temu. Zwiebel. Często gęsto tworzę na mojej komórce listy z zadaniami rzeczy do zrobienia na dany dzień. I staram się tą listę wypełniać. Zazwyczaj mi się to udaje i wtedy też stwierdzam, iż mam udany dzień, kiedy uda mi się wszystkie punkty zaliczyć. Jestem samolubem i często olewam potrzeby innych. Nic na to nie poradzę. Uwielbiam wszystko, co migocze i błyszczy. I mam z tego powodu wyrzuty sumienia, bo zazwyczaj wszystko, co migocze i błyszczy, uznawane jest za tandetne, a mi się to wtedy najbardziej podoba. I jak na przykład oglądam jakieś buty w sklepie, to chcę, żeby migotały i błyszczały. Albo na przykład na bluzce, jak są wzorki z migoczącymi i błyszczącymi wzorkami, to też mam ochotę je kupić. Bardzo mi się podobają, ale oczywiście tandeta, nie? Nie rozumiem, dlaczego ludzie w dzisiejszych czasach tak bardzo jarają się seksem. Przecież jest tysiące rzeczy ciekawszych do roboty. Mój pierwszy pocałunek w życiu zaliczyłam z gejem, ale wtedy nie wiedziałam jeszcze, że on jest gejem. Bo byłam dzieckiem i on też był dzieckiem i on też o tym jeszcze nie wiedział. Bardzo często śpię zakładając korki do uszu, ponieważ mam bardzo lekki sen i byle szmer mnie potrafi obudzić, a moje świnki morskie lubią trzaskać się o klatkę. No i to wszystko póki co to były takie informacje na mój temat. Chyba nie zrobiłam całych 50, ale kogo to tak naprawdę obchodzi, czy tam jest ich 50 czy nie. Polecam oglądnąć sobie 50 faktów o innych youtuberach. Mam nadzieję, że się dzięki temu poznaliśmy trochę lepiej. To wszystko na dziś. Bis tam!